Kochani, to jest jak zawsze środek nocy, jak zawsze zdolności funkcjonowania mojego mózgu są prawdopodobnie zerowe, a to oznacza, że to jest najlepsza pora na to, żeby z Wami pogadać nocno, niedzielno, vlogowo. Więc serdecznie zapraszam, czołóweczka i gadanko. Moi drodzy, muszę przyznać, albo nie, przepraszam, dobry wieczór. Moi drodzy, muszę przyznać, że naprawdę jestem już ledwo żywy, dlatego zamierzam nagrać tego vloga w jednym ujęciu, bo zazwyczaj nagrywam vlogi na iluś tam poprawkach, wersjach i tak dalej. W ogóle to myślę byłoby dosyć ciekawe kiedyś pokazać Wam taką kamerą z boku, nagrywającą ciągle jak powtarzam różne rzeczy, to po prostu momentami jest strasznie komiczne. Więc próbuję dzisiaj jednym ciągiem, żeby nie powtarzać. Kochani, dzisiaj mam nadzieję będzie krótko, co bym nie stracił przytomności przed zaśnięciem. Serdecznie Was pozdrawiam z Camp Vista. To jest taki ośrodek rekolekcyjny domowego kościoła w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, gdzie jestem na rekolekcjach. Zobaczycie jeszcze pewnie z tego miejsca jakiegoś vloga takiego bardziej normalnego, ruchomego i tak dalej. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj oczywiście nocno-wieczornie się spotkali. Chodzi mi po głowie jeden temat, który chciałbym Wam zostawić, mam nadzieję krótki, ale w ogóle ważny. Skąd mi się wziął ten temat? Co jakiś czas ludzie mnie pytają, kiedy widzą jak żyję, kiedy jeżdżę po różnych miejscach, kiedy zmieniam co 2-3 dni łóżko, na którym śpię, bądź podłogę. Pytają mnie, jak się czujesz u nas w mieście, jak się czujesz w kolejnym mieście, czy nie tęsknisz za jakimś innym miejscem, czy nie tęsknisz za Łodzią i tak dalej. I od dłuższego już czasu, to nie jest jakaś taka maniera, tylko naprawdę jest w moim sercu taka odpowiedź, że mówię, mnie jest wszędzie dobrze, dlatego że jak człowiekowi jest dobrze samemu ze sobą, to wszędzie gdzie jest mu dobrze. Nie ma znaczenia miejsce, nie ma znaczenia okoliczność, nie ma znaczenia to, w jakim punkcie wszechświata się przebywa. I właśnie w związku z tym chciałbym o pewnej rzeczy. Kochani, my ciągle wszyscy jesteśmy jakby nie na swoim miejscu, mam takie wrażenie. Kiedy gadam z ludźmi, kiedy spowiadam, kiedy słucham różnych opowieści, to poza oczywiście pewnymi wyjątkami, to jasne, ale jednak ogromna większość ludzi cały czas marzy i tęskni, żeby być gdzie indziej, żeby okoliczności były inne, żeby ludzie byli inni, żeby świat był lepszy, że gdyby się tylko zmieniło to, co dookoła nich, albo gdyby oni zmienili miejsce przebywania, to wszystko byłoby super. Otóż, moi drodzy, to jest droga i oczekiwanie absolutnie donikąd. To jest coś, dzięki czemu nigdy prawdopodobnie nie znajdziemy szczęścia, dlatego że szczęście jest tu, gdzie jesteśmy. Szczęście jest dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy i to oczywiście nie oznacza, że nie warto czasem miejsca zmieniać, że nie warto zmieniać środowiska, że nie warto zmieniać różnych okoliczności życia, szczególnie jeżeli są złe. Tylko że to nie jest tak, że to dopiero kiedy je zmienimy, to będziemy rzeczywiście szczęśliwi. Nie. To od nas i od tego, co się dzieje w nas, w naszym sercu, w naszym wnętrzu, w naszym byciu z Bogiem, zależy to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie jesteśmy szczęśliwi. Chciałbym, żebyście dzisiaj takie pytanie sobie zadali. Czy jesteście w tym miejscu, w którym jesteście? Ja w tej chwili siedzę w jakimś domku, niezbyt nowym, mocno zniszczonym, gdzie biegają myszy po podłodze, jest w ogóle bardzo sympatycznie, który może nie jest szczytem marzeń, jeżeli chodzi o lokalizację mieszkaniową, ale jest mi tutaj przedobrze, z bardzo prostych powodów. Jest we mnie pokój, mam blisko Pana Boga, są też tutaj ludzie, których kocham, których spotkałem jakiś czas temu, stali się moimi przyjaciółmi, jest mi z nimi dobrze i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które mi nie pasują w moim życiu. Jest mnóstwo rzeczy, gdzie sobie myślę, kurde, ale byłoby fajnie, jakby tego nie było, ale byłoby fajnie, jakby to się zmieniło, albo tamto. Ale uwaga, chociaż to wszystko prawda, to jest ogromna pokusa. Dlatego, że szczęście mam tutaj, w tych okolicznościach, wśród tych ludzi, w tym miejscu, dokładnie dzisiaj, nie jutro, nie za 5 lat, tylko dzisiaj. Jest też czymś bardzo jakby trudnym w takim myśleniu to, że bardzo często też inni ludzie nam mówią, że to, co robimy, tym, kim jesteśmy, to, w jakich znajdujemy się sytuacjach, to, że musimy to zmienić. Ja nie lubię tego oczywiście zdania z reklamy, bodajże chyba Pepsi, nie? Pij Pepsi, bądź sobą. Ale tak, kochani, bądźcie tu, gdzie jesteście i bądźcie sobą.
Nie pozwólcie sobie wmawiać, ani sami sobie tego nie wmawiajcie, ani nie pozwólcie, żeby ludzie wam tego wmawiali, że macie być inni. I oczywiście mam nadzieję, że jakby rozumiecie, że w tym wszystkim zawiera się to, że jeżeli robicie coś złego, no to pewnie, że się zmieniajcie, że jeżeli dzieje się jakieś zło albo grzech w waszym życiu, ktoś wam mówi, słuchaj, nie bądź w tym grzechu, to pewnie, że się zmieniajcie. Tylko ludzie zazwyczaj nie o tym mówią. Ludziom się po prostu nie podoba coś o moje inne myślenie i próbują nas zmusić do tego, żebyśmy myśleli tak jak oni, żebyśmy odczuwali tak jak oni, żebyśmy funkcjonowali tak jak oni, albo my sami próbujemy się zmusić do tego, żebyśmy byli inni, bo nam nie pasuje bycie samemu ze sobą. Kochani, jesteście tu, gdzie jesteście i to jest najpiękniejsze miejsce życia. To chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. Nie wiem, czy jakoś to jasno wyrażam, bo ja to jakoś bardzo mocno czuję, nie wiem, czy potrafię to ubrać w słowa. Ale chciałbym teraz tobie, kiedy mnie słuchasz, chciałbym ci powiedzieć, że to miejsce, w którym teraz jesteś, to jest miejsce, gdzie jest twoje szczęście i możesz je znaleźć. I oczywiście może zdarzyć się w twoim życiu, że będziesz w fajniejszych miejscach i okoliczności będą w ogóle bardziej sprzyjające, tak. Ale nie czekaj na to. Nie pozwól sobie też wmawiać, szczególnie ludziom, którzy cię mało znają, albo którzy tylko udają, że coś o tobie wiedzą, nie pozwól sobie wmawiać, że oni wiedzą, co jest twoim szczęściem, albo dobrym miejscem twojego przebywania. Dlatego, że jesteś tu, gdzie jesteś i tu jest Pan Bóg. Mówiłem to już tysiące razy w różnych odcinkach i w różnych moich rekolekcjach, ale pamiętajcie, że Bóg ma na imię Jestem. A to znaczy, że On nie był, nie będzie, tylko jest. Tu, gdzie jesteście. Kochani, żyjcie swoim życiem, swoim, nie czyimś innym. Nie żyjcie życiem, które planujecie, nie żyjcie życiem, o którym marzycie, że kiedyś będzie, albo nie żyjcie życiem, które kiedyś było i się skończyło. Tylko żyjcie swoim życiem. Dostaliście je od Boga w tym miejscu, w którym jesteście, w tym czasie, w którym jesteście, wśród tych ludzi, wśród których jesteście i w tych okolicznościach, w których jesteście, które oczywiście zawsze można zmienić na lepsze, ale nie czekajcie na to. Tylko już dzisiaj to jest możliwe w twoim życiu. Takie dzisiaj jest krótkie przesłanie tego vloga. Mam nadzieję, że jakkolwiek sensowne. Jeśli nie, proszę zrzućcie to na karb tego, że po prostu ledwo żyję, jestem już ledwo przytomny. Ale mam nadzieję, że to jest jakoś zrozumiałe. Ja dzisiaj doznaję ogromnego pokoju. Siedząc tutaj dzisiaj w tym pokoju, w tym rogu na brzegu kanapy, czuję się wypełniony pokojem, dlatego że tu, gdzie jestem, tu mam wszystko. Tu, gdzie jestem, tu jest Pan Bóg. Jestem bezbrzeżnie szczęśliwy. Ale nie w taki sposób entuzjastyczny, nie emocjonalnie, tylko w sposób ogromnego pokoju. I to jest możliwe dla ciebie dzisiaj, tutaj, gdzie jesteś. I chciałbym ci w sumie w tym vlogu też powiedzieć, że ja się o to modlę, żebyś tego teraz doświadczył, żebyś tego teraz doświadczyła, żeby to się w tobie stało. Dlatego, że to jest strasznie trudne, bardzo bolesne i cierpiące, być ciągle nie na swoim miejscu, być ciągle nie tam, gdzie chcemy być. A jesteś tam, gdzie masz być i tu jest możliwe szczęście. Proszę Cię, pomyśl dzisiaj o tym, a ja się pomodlę, żeby ten pokój, którego doświadczam, na Ciebie również spłynął. Gadał. Przepraszam. Gadał, no i pogadał. Kochani, idę spać, bo ledwo żyję, jutro trzeba wstać. Jutro jest niedziela. W sensie wiem, że wy tego słuchacie w niedzielę, ja to nagram oczywiście wcześniej, żebyście tego mogli słuchać w niedzielę. Więc to jest niedziela, więc idę chociaż trochę się przespać, bo jutro jeszcze mam dużo roboty na rekolekcjach. Miło mi było chociaż te parę sekund do was pogadać do tego okienka. Nie wiem, jakoś po prostu... Ja strasznie lubię gadać do tego okienka, dlatego że mam wrażenie, że naprawdę nie gadam do kamery. Tylko ja wiem, że wy tam gdzieś jesteście, że wy tam siedzicie tutaj, tu gdzie teraz patrzę, w to okienko, to wy tam jesteście i to jest strasznie cudowne doświadczenie, że wy tam jesteście i że chcecie słuchać i że no jesteśmy w pewien sposób jakąś rodziną, kurczę, to jest w ogóle niewiarygodne. Strasznie to jest fajne. To chyba tyle na dzisiaj, żeby już więcej głupot nie gadać. Serdecznie pozdrawiam, byłoby miło i do zobaczenia następnym razem. Z błogosławieństwem Bożym trwajcie, które nieustannie do was wysyłam z każdego miejsca, gdzie jestem. Do zobaczenia. Pa!